Witam drodzy widzowie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o kontrolerze oświetlenia, który mimo, że jest już kilka lat na rynku, to jest swego rodzaju innowacją. SoundSwitch to oprogramowanie służące do sterowania oświetleniem przez protokoły DMX oraz ArtNet. Można także kontrolować oświetlenie typowo domowe, czyli Philips Hue lub Nanolive, ale o tym zrobię osobny materiał. SoundSwitch możesz używać na swoim komputerze z Windowsem lub z Mac OS X. Możesz także używać go z kontrolerami pracującymi w systemie Engine OS, w podprogramie Engine Lightning. Do komunikacji ze światłami możesz użyć przetwornika USB DMX firmowego od SoundSwitcha lub dowolnego producenta, albo dedykowanego sterownika MIDI od SoundSwitcha Control One lub dowolnego przetwornika ArtNet DMX. Przetwornik USB DMX oraz protokół ArtNet działa nie tylko na komputerach, ale także na kontrolerach z Engine OS. Komputer jest jednak niezbędny, niezależnie od tego, w jaki sposób chcesz korzystać z SoundSwitcha, bowiem zarówno patchowanie, jak i późniejsze programowanie można wykonać tylko na komputerze. Tym, co wyróżnia ten sterownik, jest fakt, że programuje on automatyczne pokazy świetlne zsynchronizowane z tempem odtwarzanego utworu. Może programować zarówno urządzenia typu LED, dimmer, a także ruchome głowy. Potrafi także robić podstawowy pixel mapping. Programować można manualnie, dobierając odpowiednie ruchy, kolory czy intensywności. Możesz programować zarówno każdą piosenkę ze swojej kolekcji osobno, jak i konfigurować tzw. autoloopy, czyli uniwersalne presety dla dowolnej piosenki. Jest też tryb scen statycznych, który świetnie się sprawdza w przerwach czy podczas przemówień. Można też przejąć kontrolę nad oświetleniem manualnie. Do dyspozycji mamy szereg różnych przycisków funkcyjnych. Strobe, czyli stroboskop z możliwością regulacji częstotliwości. White, czyli blinder. Smoke to kontrola dymiarek z możliwością regulacji intensywności dymienia. Hue, zmiana kolorów. Movement, czyli wymuszenie zaprogramowanego wcześniej typu ruchu. Możemy kontrolować ruch w obrębie zaprogramowanej wcześniej pozycji. Można też kontrolować wielkość ruchu oraz jego prędkość. Żal tylko ściska pewną część ciała, że nie możemy dodać i kontrolować opóźnienia ruchów między urządzeniami, przez co ruchy są do bólu symetryczne i wyglądają sztucznie i nienaturalnie. Możemy też wymusić świecenie całego oświetlenia na dany kolor. Możesz regulować też intensywność autoloopów lub wcześniej napisanych show do utworów oraz intensywność świecenia poszczególnych grup oświetlenia, które przypisujemy podczas patchowania. Możemy przypisać maksymalnie 4 grupy. Panel Autoloops. Tu możemy wymusić działanie tzw. autoloops, czyli scen ruchomych, uniwersalnych, nie przypisanych do danego utworu, ale nadal reagujące na tempo. Możesz korzystać z wgranych wcześniej autoloopów, lecz jeśli nie grasz techno, to może to być trochę męczące dla odbiorców, gdyż autoloopy składają się głównie z rytmicznego pulsowania wszystkich świateł jednocześnie. Jeśli masz pokłady cierpliwości, możesz sam zaprogramować autoloopy, lecz proces ten jest bardzo żmudny, ale przynosi najlepsze efekty. Ostatnia aktualizacja daje nam możliwość także automatycznego wygenerowania autoloopów specyficznego dla Twojego zestawu oświetlenia, lecz narażamy się tu na pewną chaotyczność, tak jak to się ma w przypadku funkcji AutoScript. Nie omówiłem wcześniej głównej funkcji, czyli właśnie AutoScript. Jest to funkcja, która pozwala zaprogramować świetlne show dla każdego utworu osobno. Możemy to robić na piechotę lub zaznaczyć wszystkie utwory lub grupy utworów, na przykład uszeregowane typem lub rodzajem muzyki albo tempem. I jeśli nie chcesz używać ruchomych głów, to efekty AutoScript są naprawdę przyjemne dla oka. AutoScript pozwala Ci na kustomizację show i wybór presetów. Możesz wpływać na kolor, ruchy, intensywność, gobo, pryzmat czy wszystkie parametry oświetlenia. Algorytm wytworzy dla Ciebie show. Jaki jest tego efekt? Różny. Czasem dobrze, czasem źle. Jeśli źle dobierzesz preset, to nie zdziw się, że na Irenie Santor włączą Ci się takie stroboskopy jak na Techno Party. Ruchome głowy to pięta Achillesa funkcji AutoScript. Ruchy są albo zbyt symetryczne, albo zbyt chaotyczne, a próba ich okrzesania wymaga dużo cierpliwości i wiedzy. Chaotyczność. Algorytm niby rozpoznaje, gdzie jest intro, zwrotka, refren, drop czy zakończenie i może na muzyce tanecznej czy techno to działa. Niestety pop, rock, hip-hop czy polska muzyka jest programowany dość chaotycznie. Oświetlenie najpiękniej działa,
jeśli działa zgodnie z piosenką, czyli na zwrotkach świeci tak jak na zwrotkach, na refrenach tak jak na refrenach i najlepiej jak zmiana danej części utworu idzie w parze ze zmianą oświetlenia. Tu niestety w połowie zwrotki światła potrafią stanąć w miejscu na refrenie, potrafi się włączyć strobo, po czym po pół taktu oświetlenie stanie w miejscu. I co najgorsze, zwrotka 1 i zwrotka 2 to czasem dwie różne koncepcje kolorów, ruchów i intensywności. Tego jest po prostu za dużo. Jakby było prościej, byłoby lepiej. Jeszcze jednym mankamentem jest samo patchowanie fikstur. Jeśli nie znajdziesz danego urządzenia w bądź co bądź ogromnej, stale poszerzanej bazie, to musisz napisać do producenta o wgranie takiej fikstury. Choć trzeba przyznać, że odpowiadają oni dość szybko na maile, ale w sytuacji kryzysowej może to być zadrą. Podsumowując, SoundSwitch to bardzo dobrze rokujący na przyszłość program. Team deweloperów stale pracuje nad ulepszeniem tej koncepcji. Być może niedługo doczekamy się trzeciej odsłony oprogramowania i będziemy mieć więcej możliwości kontroli. Póki co największymi wadami tego urządzenia są ruchy głów, toporne programowanie manualne oraz chaotyczność AutoScript. Lecz jeśli w Twoim zestawie oświetlenia masz tylko oświetlenie typu LED lub dimmery, to zapomnij o innym kontrolerze. Nie ma lepszej opcji. Jeśli masz duże pokłady cierpliwości i Numarka lub Denona, to jest to fantastyczny, nie zajmujący żadnego miejsca sterownik oświetlenia. SoundSwitch możesz nabyć płacąc za niego miesięczną subskrypcję lub wykupić dożywotnią licencję. Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli obejrzałeś ten film do końca i chciałbyś się nieco więcej dowiedzieć lub chciałbyś, żebym Ci pomógł zaprogramować Twoje oświetlenie, zerknij na dole w linki pod filmem. Pozdrawiam Cię i życzę wszystkiego dobrego.